tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zarabiać na tworzeniu stron internetowych oraz dodatkowych usługach, nawet jeśli dopiero zaczynasz. W pierwszym kroku pokażę Ci, ile tak naprawdę zarabiają twórcy stron internetowych oraz pokażę Ci moje podejście do ustalania celów finansowych. W drugim kroku pokażę Ci rodzaje usług, jakie możesz świadczyć dla Twoich klientów oraz wskażę Ci, od których warto zacząć i dlaczego. W trzecim kroku pokażę Ci, jakie kluczowe umiejętności musisz zdobyć, aby zarabiać w internecie, aby zarabiać na różnego rodzaju usługach. W czwartym kroku zajmiemy się marketingiem i marką osobistą, która będzie wspierać cały proces sprzedaży, który omówimy w piątym kroku. Szósty krok to omówienie rodzajów działalności i sposobów, w jakie będziesz mógł rozliczać się z Twoimi klientami. W siódmym kroku pokażę Ci kluczowy element, o który musisz zadbać, jeśli chcesz rozwijać swoją działalność. Ja nazywam się Krzysztof Gonet i powiem Ci, dlaczego warto mnie posłuchać. Moją działalność założyłem w 2018 roku. Zainspirowany wieloma filmami i książkami motywacyjnymi, otworzyłem moją firmę i myślałem, że będzie pięknie, jestem przedsiębiorcą, więc teraz wszystko jest możliwe. Okazało się, że realia były nieco inne. Pierwszy rok mojej działalności był bardzo trudny. Uczyłem się wszystkiego na własnych błędach i popełniłem ich naprawdę sporo. Po roku okazało się, że wydałem wszystkie moje oszczędności i dodatkowo skończyłem rok na ogromnym minusie. W drugi rok wcale nie był lepszy. Wyciągnąłem pewne wnioski, ale nadal przyjmowałem mnóstwo kiepsko płatnych zleceń i po prostu nie starczało mi na bieżące wydatki, na utrzymanie rodziny, na swoje wydatki. Doprowadziło mnie to do tego, że musiałem iść do pracy, dodatkowej pracy B2B. Pracowałem 8 godzin, potem zajmowałem się dziećmi, a wieczorami próbowałem rozwijać moją działalność, aby mieć dodatkowe pieniądze. I przez kilka miesięcy naprawdę doprowadziłem się do takiego stanu, że chciałem wszystko rzucić, byłem już na skraju załamania i naprawdę bardzo, bardzo trudno wspominam ten czas. Dopiero po 2 latach wszystko zaczęło się zmieniać. Gdy nauczyłem się rzeczy, o których opowiem Ci w tym filmie, klienci sami zaczęli się do mnie zgłaszać. Miałem tak dużo zleceń, że mogłem wybierać, z kim chcę współpracować oraz podniosłem stawki. Dzięki temu mogłem skupić się tylko na mojej działalności, nie miałem już problemów finansowych, mogłem spędzać czas z rodziną i spać spokojnie, co było dla mnie naprawdę ogromnym sukcesem w tym czasie. Wszystko po latach poszło jeszcze w lepszym kierunku, ale o tym opowiem Ci w innym filmie. Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak przejść od właśnie takiego finansowego zera, gdy dopiero zaczynasz, dopiero uczysz się, jak zarabiać w internecie, na tworzeniu stron, na różnych usługach, do momentu, w którym będziesz wiedział, w jaki sposób pozyskiwać klientów i będziesz mógł wybrać, czy faktycznie robisz to dodatkowo, jako taki dodatek do Twojej pracy etatowej, lub idziesz w to na 100% i wybierasz nową drogę życia, zakładasz działalność i po prostu żyjesz z świadczenia usług dla klientów. Przejdźmy teraz do pierwszego kroku. Zarobki są często ważnym czynnikiem, który wpływa na decyzje związane z zawodem, który chcemy wykonywać. I tutaj wokół różnych branż narosły pewne mity. Branża programistów, branża twórców stron. Wszystko może wydawać się piękne na papierze, ale jak rzeczywiście wyglądają zarobki twórców stron internetowych, pokażę Ci na przykładzie danych. Zostało przebadanych ponad 500 twórców i każdy z nich miał odpowiadać na konkretne pytania. Jedno z pytań, które dostali twórcy, brzmiało następująco. W jakim budżecie najczęściej realizujesz strony www? I tutaj okazało się, że najwięcej odpowiedzi oscyluje w przedziale od 1500 do 3000 zł. Kolejny przedział to 3000–5000. Te kwoty są jak najbardziej realistyczne. Ale powstaje pytanie, jak zarabiać te wymarzone 10 000 złotych. Twój cel może być znacznie niższy, może to być 5000, 3000, nawet 1000 złotych miesięcznie. Być może chcesz sobie po prostu to robić do etatu i to też jest ok. I pokażę Ci, jak policzyć, ile musimy pracować, żeby zarobić daną kwotę. Przejdźmy sobie do kalkulatora. Ten uproszczony kalkulator pozwala zaplanować nieco swoje działania, pozwala Ci odkryć Twoje koszty oraz sprawdzić, ile musisz sprzedawać usług, żeby zarabiać określoną kwotę. Zacznijmy od wpisania Twojej wypłaty. I tutaj w tym przypadku wpiszę 10 000 złotych. Będzie to wypłata, którą chcę otrzymywać na rękę z mojej firmy. Czyli muszę sobie po prostu wyciągnąć to z konta. W przypadku, gdy byłeś wcześniej zatrudniony na etacie, no to wypłatą jest to, co otrzymujesz od pracodawcy. Ale prowadząc własną firmę, musisz jeszcze pomyśleć o wielu innych elementach, czyli o kosztach, które będziesz musiał ponieść oraz o obciążeniach podatkowych. I teraz szybko przejdziemy sobie przez taki uproszczony model.
Jeśli masz działalność gospodarczą, musisz płacić ZUS. Ten ZUS jest w różnych kwotach w zależności od tego, czy dopiero zaczynasz i tutaj najlepiej ustalić to z księgową. Ja wpiszę tutaj taką przybliżoną wartość, żeby łatwiej nam się liczyło. Załóżmy, że wysoki ZUS będzie wynosił 2000 zł. Rozpoczynasz działalność, przyda się marketing, chcemy zainwestować w jakąś reklamę czy w jakieś grafiki, więc wpiszę sobie tutaj 500 zł miesięcznie. Rozwój nauka, warto kupić jakieś szkolenie czy dodatkowe konsultacje, 200 zł. Pracujesz z domu, więc biuro liczymy jako 0. Opłaty i rachunki, załóżmy, że będzie to 150 zł za internet oraz za prąd. Oprogramowanie, w zależności od tego, co wykorzystujesz, możemy wpisać tutaj na przykład 300 zł miesięcznie. Inne wydatki, które mogą się przytrafić, dopisujemy 100 zł. Suma kosztów wynosi 13 000 zł oraz rocznie 160 000. Ale to niestety nie wszystkie obciążenia, mamy jeszcze podatki. No i w tym wypadku mamy podatek dochodowy. Wpisałem tutaj 19%, ale Ty możesz tutaj wpisać mniejszy, na przykład 12%, jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych. To jest do ustalenia z księgową. Chodzi o takie przybliżone wartości. Ta kwota jest zawyżona, ponieważ nie odliczamy tutaj żadnych kosztów, ale chodzi o takie ogólne rozeznanie. Kolejna pozycja opcjonalna to podatek VAT. Jeśli nie przekroczysz 200 000 zł przychodów w skali roku, to nie musisz rejestrować się jako podatnik VAT. Jeśli przekraczasz, no to musisz sobie dołożyć jeszcze podatek VAT. No i zysk, czyli kwota, którą odkładamy na przyszłe inwestycje lub na jakieś inne cele, takie jak poduszka finansowa. Ja usunę z tej pozycji podatek VAT, ponieważ nie przekroczymy 200 000, ale nawet jeśli to usuniemy, to nadal ta kwota jest znaczna. Żeby zarobić 10 000 zł miesięcznie, żeby dostać taką wypłatę ze swojej firmy, no to musimy mieć przychody około 16 000 zł miesięcznie, czyli około 200 000 zł rocznie. I te kwoty są, tak jak mówię, trochę zawyżone, ponieważ podatek nie jest precyzyjnie obliczony, ale i tak pokazują, jak mają się te proporcje. Musisz znacznie więcej zarobić, mając własną firmę, żeby otrzymać konkretną kwotę, żeby ta kwota została na Twoim koncie. Zróbmy sobie jeszcze szybką kalkulację, jak wyglądają te kwoty, gdy mamy nieco niższe oczekiwania. Na przykład chcemy, żeby było to w formie dopłaty do pensji. Załóżmy, że będzie to 2000 zł miesięcznie. Zmniejszymy sobie nieco koszty. Załóżmy, że marketing będziemy robić we własnym zakresie. Korzystamy tylko z bezpłatnych materiałów. No i nie wydajemy dużo na oprogramowanie. Koszty automatycznie się zmniejszają. No i tutaj możemy rozliczyć się podatkiem na zasadach ogólnych. Zysku sobie nie wypłacamy, bo wszystko idzie do naszej kieszeni. No i w tym wypadku musimy zarobić już tylko 50 000 zł rocznie, czyli nasze przychody muszą tyle wynosić. Ta kwota jest już znacznie przyjemniejsza i jako dodatek do pensji jest jak najbardziej osiągalna dla większości osób. Wrócę jednak do tego wyższego celu. Teraz powstaje ważne pytanie, w jaki sposób zarobić takie kwoty? I tutaj pokażę Ci rodzaje usług, które możesz wykonywać dla klientów, aby zarobić określone kwoty i pokażę Ci, jakie usługi będą dobre dla osób początkujących, a jakie dla nieco bardziej zaawansowanych. Podzieliłem usługi na dwie kategorie. Usługi główne, które możesz świadczyć jako taki core Twojego biznesu oraz dodatkowe. Tak wyglądają najpopularniejsze usługi, które są świadczone przez wykonawców i ja również zaczynałem od takich usług jak tworzenie stron wizytówkowych. To jest najprostsze do nauczenia, można takie strony wykonywać bardzo szybko i zazwyczaj nie ma tutaj dużo komplikacji, nie ma dużo ustaleń z klientami, więc polecam Ci to na start, ponieważ jest to świetne rozwiązanie i od tego zacząłbym naukę i właśnie zarabianie na stronach. Następnie mamy stworzenie bloga. Możemy dołączyć bloga do takiej strony wizytówki. Również jest to dość proste. Tutaj mogą wchodzić jeszcze pewne zagadnienia jak SEO, dlatego dałem poziom trudności na średni, ale myślę, że podstawy można bardzo szybko opanować. Tworzenie landing page strony sprzedażowej, bardzo popularna usługa, gdy klient potrzebuje sprzedać swoją usługę i produkt i chce stworzyć stronę, która ma jeden cel, czyli sprzedaż, no to wtedy będzie potrzebował indywidualnego podejścia i warto uczyć się, jak takie strony powinny być konstruowane, żeby skutecznie zachęcały klientów do zakupu. Kolejne 3 pozycje są już znacznie trudniejsze do nauczenia, do wdrożenia i polecam je nieco bardziej doświadczonym twórcom. Możesz zarabiać na tworzeniu stron, które mają jakieś niestandardowe funkcje, są bardziej zaawansowane i rozbudowane. Możesz tworzyć sklepy internetowe oraz platformy kursowe. Te usługi
są jak najbardziej możliwe do nauczenia i wdrożenia, ale na pewno nie na początek. Na początek zacznij od czegoś prostego, a potem stopniowo rozwijaj swoje umiejętności. Kolejne usługi to usługi dodatkowe, które możesz proponować klientom jako rozszerzenie swojej oferty i tutaj mamy prawdziwe perełki, które warto wdrożyć już na początku swojej działalności. Moim ulubionym sposobem zarabiania, a jednocześnie bardzo prostym, są programy partnerskie czy też programy afiliacyjne. Ten system polega na tym, że polecasz usługę w zamian za określoną prowizję. Jeśli tworzysz stronę internetową, no to taka strona potrzebuje domeny i hostingu. I tutaj jest bardzo prosty sposób na zarobienie, ponieważ jeśli polecisz klientowi firmę, z którą współpracujesz, otrzymasz konkretną prowizję. Ja korzystam z programu partnerskiego firmy lh.pl przede wszystkim dlatego, że mają bardzo dobrej jakości usługi i żaden z klientów, którym poleciłem tą firmę, nigdy nie wrócił do mnie z reklamacją czy ze skargą, więc jest to pierwszy punkt przy wyborze partnera, żeby usługi, które świadczy, które polecasz klientom, były dobrej jakości. Dodatkowo jest tam bardzo przyjazny panel afiliacyjny, w którym można w szybki sposób wygenerować sobie link partnerski, który wysyłasz klientowi, klient kupuje przez ten link, a ty otrzymujesz prowizję, którą możesz w wygodny sposób wypłacić. Działa to bardzo przyjemnie i jeśli chciałbyś rozpocząć współpracę z firmą lh.pl, no to kliknij w link w opisie, tam jest formularz zapisu, możesz dołączyć sobie do programu afiliacyjnego. Jeśli chciałbyś stworzyć swoją stronę na hostingu lh.pl, no to w opisie znajdziesz mój kod rabatowy, który da Ci 25% zniżki. Ile realnie można zarobić na takich programach afiliacyjnych? I załóżmy, że tworzysz proste strony wizytówki i tworzysz około 4 stron w miesiącu, co nie jest bardzo dużą liczbą. No i tutaj polecasz klientom pakiet hostingowy Kiwi. Załóżmy, że będzie to dla zaokrąglenia 50 stron. Jeśli sprzedasz 50 stron w rok i polecisz właśnie taką usługę, no to za pierwszy rok otrzymasz 1000 zł prowizji. Jeśli klienci pozostaną w tym programie, no to wtedy będziesz mógł liczyć na już większe kwoty, czyli zarobisz znowu za drugi rok i te sumy wpłat będą się kumulować, dopóki taki program partnerski będzie istniał, więc myślę, że jest to fajny sposób na dodatkowy zarobek. Druga kategoria programów partnerskich to wszelkiego rodzaju wtyczki. One przydadzą się na bardziej rozbudowanych stronach lub sklepach internetowych, gdzie klient będzie potrzebował dodatkowych funkcjonalności. I tutaj najczęściej korzystam z firmy WP-Desk, ponieważ ma większość wtyczek, które potrzebuje do tego, żeby wykonać kompletny projekt. Na przykład system do automatycznego wystawiania faktur, integrację z programem fakturownia.pl oraz z innymi popularnymi firmami w Polsce. Dodatkowo mamy tutaj edycję formularza kontaktowego w bardzo prosty sposób. Mamy tutaj integrację z paczkomatami. Jest tutaj naprawdę sporo wtyczek i można dopasować takie rozwiązania pod swoje potrzeby, a potem tylko wskazać klientowi, co konkretnie ma kupić do tego, żeby mieć różne funkcjonalności. Takich programów partnerskich jest znacznie więcej i najłatwiej zacząć od tych polskich, ponieważ można je prosto rozliczyć. Możesz dołączyć na przykład do programów partnerskich bramek płatności i tam otrzymywać prowizję, jeśli klient będzie prowadził aktywnie swoją sprzedaż. Wybierz takie rozwiązanie, które będzie współgrać z tym, co oferujesz swoim klientom. No i przede wszystkim pamiętaj, żeby polecać tylko te sprawdzone firmy, które realnie rozwiązują problemy klienta i są dobrej jakości. Jeśli chciałbyś zacząć zarabiać na programach partnerskich, to w opisie tego filmu są linki do dołączenia do danego programu. Potem wystarczy zacząć polecać daną usługę i czekać na pierwszą wypłatę. Możesz również dołączyć do innych programów afiliacyjnych. Jeśli instalujesz na stronie klienta jakieś płatne wtyczki, no to klient może wykupić wtyczkę z Twojego polecenia i Ty również otrzymasz prowizję. Jeśli tworzysz bardziej zaawansowane projekty, na przykład sklepy, gdzie jest system płatności, no to znowu możesz dołączyć do programu partnerskiego bramek płatności. Drugi sposób na zarabianie, który wymaga już nieco większego zaangażowania, to opieka nad stroną klienta. Taka opieka jest bardzo ważna, ponieważ klient będzie mógł spać spokojnie, będzie miał zabezpieczoną stronę, a gdy coś wydarzy się nie po jego myśli, będzie miał osobę, do której będzie mógł się odezwać. Dlatego tego typu usługi dość prosto się sprzedaje i można zarabiać z nich powtarzalnie, czyli w modelu abonamentowym, a nie jednorazowym. Dzięki temu, że będziesz miał kilkunastu klientów, będziesz mógł prowadzić firmę znacznie spokojniej, gdy będziesz wiedział, że każdego miesiąca na start wpada Ci kilka tysięcy złotych z właśnie usług abonamentowych. Jest to usługa, którą zdecydowanie polecam Wam rozwijać.
Kolejne sposoby zarabiania to znowu współpraca z agencjami lub podwykonawcami. Możesz zatrudnić ich do siebie, ale jeśli nie chcesz tego robić, to możesz przekazać na miarę klientowi w zamian za określoną prowizję, którą ustalisz z partnerem i takich usług możesz polecać bardzo dużo. Mogą to być właśnie usługi związane z grafiką, z marketingiem, mogą to być usługi prawne, więc wszystko polega na tym, żeby znaleźć odpowiedniego partnera i uzgodnić z nim warunki współpracy. Jeśli działasz w konkretnej niszy, to często jest tak, że określona grupa klientów potrzebuje powtarzalnych usług. Jeśli na przykład współpracujesz z twórcami internetowymi, z twórcami kursów online, no to oni prawie zawsze będą potrzebować newslettera. I taka usługa newslettera może być w Twojej ofercie. Nauczenie się tego zajmie Ci 1 dzień, a potem będziesz mógł świadczyć takie usługi swoim klientom. Niektórzy potrzebują prowadzenia mediów społecznościowych, przygotowania treści. Jest to usługa, która według raportu LH jest bardzo często zaniedbywana przez wykonawców. Możesz zaoferować klientom usługę tworzenia treści, przygotowania grafik na stronę. Dzięki temu często taki projekt może zostać ukończony znacznie szybciej, a klient będzie bardziej zadowolony. Więc jeśli masz taką możliwość, to promuj takie usługi dodatkowe. Jeśli nie samodzielnie, no to możesz zatrudnić podwykonawcę, który będzie robił je za Ciebie. Szkolenia. Klienci potrzebują rozwoju, potrzebują wiedzy, dlatego jeśli masz taką możliwość, to warto wdrożyć szkolenia do Twojej oferty. Mogą to być szkolenia na zasadzie konsultacji, czyli klient potrzebuje zrobić nową rzecz na stronie albo nie wie, jak obsługiwać media społecznościowe, no i tutaj możesz mu zaoferować jakiś pakiet szkoleń. I tutaj ważna uwaga, ważne, żeby te szkolenia były dopasowane do Twojej grupy docelowej, żeby nie wpaść w pułapkę robienia wszystkiego. Pokazuję Ci tutaj możliwości, ale pamiętaj, że wybór kilku usług, kluczowych usług, na których się skupisz, będzie znacznie lepszym wyborem niż robienie wszystkiego samodzielnie. Pozycjonowanie SEO, czyli znowu usługi pozycjonowania, no i kampanie reklamowe to są najczęstsze usługi, które wiążą się z branżą tworzenia stron i podczas rozmowy z klientem, podczas poznawania jego potrzeb bardzo często zdarza się, że potrzebują jednej z tych elementów. Tutaj masz zaznaczoną trudność tych usług. Warto zacząć od tych łatwych usług, a potem, jeśli będziesz czuł się na siłach, możesz rozszerzać swoją ofertę. Przejdźmy teraz do Excela, który przygotowałem specjalnie na potrzeby tego poradnika. Jest to uproszczony kalkulator, który pozwoli Ci określić, ile usług musisz sprzedać, żeby osiągnąć swój cel finansowy. Kalkulator wygląda w ten sposób. Pamiętaj, że jest bardzo uproszczony, jest tylko dla Ciebie, żebyś miał takie ogólne pojęcie, w którym kierunku musisz iść, żeby osiągnąć Twój cel. Będziesz miał możliwość pobrania tego kalkulatora, jeśli zapiszesz się do mojego newslettera. Link znajduje się w opisie. No i tutaj mamy element związany z naszym celem, czyli o tym mówiliśmy wcześniej, mamy cel finansowy, no i musimy go wyznaczyć. W tym wypadku wybrałem ten cel, którym był moim marzeniem, czyli właśnie 10 000 złotych wypłaty na rękę, żeby tyle wyciągać z mojej firmy. No i jest to cel i dążenie wielu osób, więc skupmy się właśnie na tym celu. Jeśli chcesz tylko dorobić sobie do pensji, to jak najbardziej możesz go zmniejszyć, wtedy będzie znacznie łatwiej dojść do konkretnego wyniku. Skupimy się na tym, żeby właśnie realnie zobaczyć, ile musimy sprzedać, żeby zarobić te mityczne 10 000. No i tutaj mamy właśnie nasz cel, żeby realnie taka kwota wpłynęła na nasze konto po różnych podatkach, kosztach, no to w dużym uproszczeniu trzeba, żeby przychody naszej firmy wynosiły około 16-16,5 tysiąca złotych. Jest to jakby, tak jak mówię, uproszczenie. Najlepiej takie rzeczy konsultować z księgową, ale nam chodzi o ogólny zarys sytuacji. Więc tak, mamy nasze usługi. No i tutaj, żeby zrealizować taką usługę, musimy poświęcić na nią określoną ilość czasu. Więc tutaj warto wpisać sobie, ile godzin czasu chcesz poświęcić na pracę dla klientów. Wpisałem tutaj tylko 120 godzin. Dlaczego tak mało? Przecież możemy pracować 160 godzin, 200 godzin, jeśli nie macie rodziny. No tak, ale pytanie, ile realnie pracujemy, ile realnie siadamy i pracujemy w skupieniu. 120 godzin to i tak jest już taki czas na wyrost, ponieważ nawet jeśli nie pracujesz na etacie i masz własną firmę, no to i tak musisz czasami skoczyć do toalety, musisz coś zjeść, musisz przyjść do tej pracy, właśnie rozpocząć, włączyć komputer. Te wszystkie czynności zajmują czas i taka realna praca zaczyna się zazwyczaj dopiero po na przykład godzinie, więc
od razu godzina na różne takie fizjologiczne czynności w pracy musisz sobie to odjąć. Więc zostaje 7 godzin, jeśli pracujesz w blokach 8-godzinnych. Masz 7 godzin na pracę, z tego jeszcze będą maile do klientów. Musisz też zadbać o odpowiedni marketing, żeby właśnie klienci do ciebie trafiali, więc znowu ten czas na pracę się uszczupla, więc możemy sobie wpisać tutaj na przykład 100 godzin pracy, co i tak jest taką właśnie dużą liczbą. No i teraz, gdy mamy te 100 godzin, możemy sobie rozpisać to w formie usług. Załóżmy, że tworzysz proste strony wizytówki na szablonach i stworzenie takiej strony zajmuje Ci 10 godzin łącznie z kontaktem z klientem. Jesteś szybki, no i możesz zrobić takie strony, załóżmy 3 w miesiącu. Jeśli robisz 3 strony w miesiącu, no to mamy 72 tysiące złotych rocznie. Te strony muszą kosztować 2000 zł. Tą cenę możesz sobie dopasować, tak jak właśnie nakład Twojej pracy. Te nakłady pracy tak naprawdę trudno określić. Nie ma jednej normy, czyli jednego właśnie takiego szablonu, który możesz zastosować. Każdy pracuje w innym tempie, każdy klient jest inny, dlatego musisz stworzyć swoje szablony, swoje normy, swoje procesy, o tym powiemy na końcu, żeby określić w miarę dokładnie, ile czasu potrzebujesz na projekt. Dzięki temu będziesz mógł stworzyć sobie powtarzalny system sprzedaży, marketingu i realizacji tych usług. No bo czasami taki sklep internetowy, bardzo ogólne pojęcie, jego realizacja może zająć 40 godzin, jeśli pracujesz przy większym projekcie może zająć nawet 200 godzin, może się rozłożyć na kilka miesięcy i ja bardzo często takie projekty realizowałem. Jeśli klient jest mniej doświadczony i na przykład dopiero zaczyna swoją przygodę ze sprzedażą w internecie, no to trzeba doliczyć również czas na szkolenia i ten czas powinien być odpowiednio wyceniony w Twojej ofercie, ponieważ często taki klient będzie musiał właśnie posiąść wiedzę na temat sprzedaży, na temat zasad, prawa. I często wchodziłem w pracę z klientem i pierwszy miesiąc poświęcaliśmy na tym, żeby on w ogóle zrozumiał, w jaki sposób zarabiać w internecie, co musi spełnić, jakie dokumenty przygotować, jak zarejestrować się do właśnie operatora płatności. Więc tych elementów jest bardzo dużo i również będziesz musiał je przewidzieć w swoich wycenach. Załóżmy, że masz jeszcze trochę czasu, bo no, tutaj 3 strony miesięcznie to jest tylko 30 godzin pracy, więc dołożymy sobie jeszcze tutaj 2 strony bardziej zaawansowane. No i mamy 144 tysiące. No, jesteśmy blisko celu, ale nadal brakuje, a to już jest 5 stron miesięcznie. To jest naprawdę, naprawdę sporo pracy i sporo pilnowania, więc widać, że czas pracy również jest tak już na styku. No ale mamy nasz cel, chcemy spełniać swoje marzenia, więc no, trzeba też na nie pracować, nie ma co ukrywać. Dlatego właśnie możemy posłużyć się usługami dodatkowymi. Załóżmy, że za opiekę nad taką prostą stroną bierzesz 250 zł miesięcznie, co nie jest dużą kwotą. Załóżmy, że zajmuje Ci to godzinę w miesiącu, no i masz takich klientów na obsługę 10. Czyli miesięcznie będziesz już zarabiał 30 tysięcy złotych. Bardzo fajnie i to możesz sobie rozbudowywać w bardzo powtarzalny sposób. Usługi administracyjne są świetnym sposobem na to, żeby budować sobie powtarzalny przychód miesięczny. I tutaj nadal nam trochę brakuje, więc możemy jeszcze dołożyć usługi w programach partnerskich. Załóżmy, że Twój program partnerski daje prowizję 20 zł za polecenie, sprzedajesz 6 sztuk w miesiącu, więc mamy 1400 zł dodatkowego przychodu. Tworzenie treści, no i tutaj może to być usługa dodatkowa, jakakolwiek, coś co będzie pasowało do Twoich usług głównych, co będzie właśnie nie zajmowało zbyt dużo czasu. Więc tutaj załóżmy, że będzie to usługa za 1000 zł. Dopiszemy sobie tutaj, że będą to 2 usługi miesięcznie. Mamy 101%. Super. Twój plan finansowy jest gotowy, wszystko na Excelu się zgadza, wygląda to super. Ale jest to tylko ogólna wizja, kierunek, w którym będziesz podążał. Teraz trzeba stworzyć konkretny plan działania, który doprowadzi Cię do tego celu, rozpisując go na kwartały, miesiące, tygodnie i dni, żebyś każdego dnia wiedział, co musisz zrobić, żeby sprzedać określoną ilość usług. I ta kwota jest naprawdę duża. I
Nie ma co ukrywać, na początku nie dojdziesz od razu do takiego momentu. Pamiętaj, że żeby zarabiać takie kwoty, musisz być naprawdę dobry w tym, co robisz. Musisz dać odpowiednią dużą wartość klientom. Niektórzy mają naprawdę ogromny talent, pracują po 200, nawet więcej godzin miesięcznie i być może uda im się to osiągnąć szybciej, ale jeśli twoja sytuacja jest inna, masz tak jak w moim przypadku, miałem malutkie dzieci, które musiałem poświęcać uwagę, masz mało czasu na pracę, masz kilka godzin na rozwój, no to ci zajmie znacznie dłużej. Dojście do takiego celu zajmie ci znacznie dłużej, ale to nie znaczy, że warto się poddawać. Niezależnie od tego, co zrobisz, czas i tak leci i jeśli przeznaczysz ten czas na rozwój, na dążenie do twojego celu, to i tak to będzie 100 razy lepsze niż nie robienie niczego. Pamiętaj, że działasz w swoim tempie i porównuj się tylko do swoich wyników. Jeśli zarobisz w tym miesiącu 1000 zł, a w kolejnym miesiącu 2000 zł, to jest powód do świętowania, ponieważ poprawiłeś swój wynik o 100%, więc zdecydowanie staraj się porównywać tylko do siebie z wczoraj. Pamiętaj, że każdy ma swoje tempo i należy je dostosować do siebie. Dlatego teraz jeszcze pokażę Ci taką symulację w przypadku, gdy ten cel będzie bardziej realistyczny. Załóżmy, że chcemy zarabiać te 2000 do pensji, chcemy sobie zacząć od tego niskiego progu, nauczyć się zawodu, sprawdzić, czy to jest dla nas i dopiero potem zaangażować się bardziej. Wtedy możemy obniżyć sobie ten cel i załóżmy, że wyznaczymy sobie tutaj nasz cel na poziomie 2000 zł. Zmniejszymy koszty oprogramowania oraz zmniejszymy podatek do podatku na zasadach ogólnych, czyli 12%. Zysku sobie nie wypłacamy. No i teraz ta kwota jest już znacznie niższa. Musimy zarobić 3800 zł. To są oczywiście takie bardzo szybkie, ogólne obliczenia. No i załóżmy, że mamy na to tylko 40 godzin w miesiącu, więc musimy tutaj rozdać tę kartę zupełnie inaczej. No bo nie możemy pracować dłużej, więc załóżmy, że robimy w miesiącu 2 strony. Z racji tego, że na przykład uczysz się dopiero swojego fachu, damy sobie tutaj 1500 zł. Dodatkowo mamy opiekę nad stronami. No tutaj myślę, że niżej niż 250 zł to by była naprawdę niekorzystna oferta dla Ciebie, więc dajmy, że takich klientów zdobędziesz sobie 5 w ciągu roku. Programy partnerskie, możemy też jakiś mały program dołączyć. No i zobaczmy na wynik. Mamy już nawet 112%. Załóżmy, że tych klientów będzie troszkę mniej. No i mamy nasz cel, czyli żeby zarabiać właśnie dodatkowe 2000 zł do pensji, musisz zrobić 2 strony wizytówki miesięcznie, musisz administrować 4 strony 4 klientów, no i ci klienci będą Ci płacić co miesiąc daną kwotę. No i tutaj zarobić sobie jeszcze dodatkowe 1000 zł na programach partnerskich. Myślę, że taki cel jest naprawdę realny i nawet przy takim dodatkowym zaangażowaniu jesteś w stanie go osiągnąć, tylko musisz zacząć. A jeśli dopiero zaczynasz, kolejny punkt będzie dla Ciebie bardzo ważny. Poznałeś wiele możliwości zarabiania, ale pamiętaj, że jednym z bardzo dużych błędów osób początkujących jest to, że wybierają za dużo usług i robią na siłę wielką agencję marketingową. Tobie polecam skupić się na jednej głównej usłudze i jednej, 2 usługach dodatkowych. Jeśli zaczniesz tworzyć proste strony, do tego dołożysz administrację stron i programy afiliacyjne, to naprawdę można z tego już fajnie żyć, a potem, gdy będziesz miał taką potrzebę albo zmienią się Twoje zainteresowania, możesz wchodzić w inne usługi i powoli rozbudowywać swój biznes, ale daj sobie czas. Dowiedziałeś się, w jaki sposób możesz pomóc klientowi, aby zarobić pieniądze. Teraz skupmy się na tym, jakie umiejętności musisz posiąść, żeby realnie dostarczyć wartość klientowi i zrealizować daną usługę. Pierwszy punkt to rozwiązywanie problemów klientów. Jeśli zdecydowałeś się na tworzenie stron internetowych, to musisz nauczyć się rozwiązywać problem poprzez stronę. Czyli raz to nauka technikaliów, czyli jak w WordPressie, bo to jest najpopularniejszy system do tworzenia stron, wyklikać sobie taką stronę. To jest kwestia techniczna, możesz to zrobić na moich bezpłatnych poradnikach lub w kursach online, link masz w opisie, tam wszystko pokazuję krok po kroku, jak taką stronę stworzyć. Drugi element to rozwiązywanie problemu klienta, czyli strona, którą stworzysz, będzie mu realnie pomagać, na przykład w zdobywaniu nowych klientów albo w uproszczaniu jakiegoś procesu. Strona to tylko narzędzie, technika. Klient potrzebuje rozwiązania problemu. Dlatego
Im szybciej nauczysz się dostrzegać te problemy i rozwiązywać, tym szybciej zaczniesz zarabiać. Drugi punkt to komunikacja. Bardzo ważna umiejętność, której brakuje wielu osobom, to umiejętność komunikacji. Ja również na początku chciałem dobrze wypaść przed klientem, więc używałem bardzo zawiłych, trudnych pojęć. Chciałem się popisać, żeby uznał mnie za eksperta, ale jest to ogromny błąd. Jeśli będziesz tłumaczył trudne zagadnienia techniczne prostym językiem, będziesz używał przenośni, metafor, to będzie ci znacznie łatwiej i będziesz lepiej odebrany przez klienta. Często jest tak, że najlepsze osoby, które są postrzegane jako eksperci, potrafią słuchać, a mniej mówią. Dzięki temu, że będziesz słuchał klienta, odpowiadał na jego potrzeby, parafrazował to, co powiedział, to będzie ci znacznie łatwiej. Jak uczyć się komunikacji? Jest na to wiele sposobów, ale najprostszy sposób to po prostu rozmowa, ale rozmowa krytyczna. Jeśli masz możliwość nagrania spotkania z klientem online, to nagraj je i sprawdź, w jaki sposób reaguje. Potem zrób sobie taką analizę, co mogłeś zrobić lepiej. Z mojej strony polecam Ci książkę Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, która pokazuje pewne zasady komunikacji, które są uniwersalne i pomogą Ci w pracy z klientem. Kolejna umiejętność, którą musisz opanować, to sprzedaż. Jest to naprawdę szeroki temat i jest mnóstwo technik sprzedażowych, ale moim zdaniem najważniejszy element, który wpływa na całą resztę, to Twoja pewność siebie. Gdy próbowałem sprzedać moje pierwsze strony, gdy czułem, że te strony nie są tak dobre, że jeszcze moje umiejętności nie są tak duże, jak mogłyby być, byłem po prostu niepewny siebie, mój głos się łamał, w pewnych momentach źle wypadałem i to wpływało negatywnie na moją sprzedaż. Jeśli miałbym Ci polecić jedną rzecz, to popracuj nad tym, żeby sprzedać samemu sobie. Jeśli uwierzysz, że to, co robisz, jest świetne, że pomagasz ludziom, że dzięki tej stronie, tej usłudze klient zarobi więcej, będzie miał lepsze funkcjonowanie, to będzie Ci znacznie łatwiej sprzedawać. Kolejny element, który bardzo mnie hamował, to lęk przed odrzuceniem. Tak naprawdę ten lęk położył pierwsze 2 lata mojej firmy, ponieważ bałem się pytać: kliencie, czy chcesz to kupić, czy potrzebujesz tego, czy mam Ci pomóc rozwiązać ten problem. Bałem się wychodzić do ludzi, ponieważ bałem się odrzucenia. Bałem się, że mnie skrytykują, wyrzucą za drzwi, wyśmieją albo powiedzą po prostu nie. I jak sobie z tym poradzić? W moim przypadku podłoże było psychologiczne. Musiałem przejść terapię, która pomogła mi właśnie oddzielić pracę od własnego poczucia wartości, ale Ty nie musisz iść tak skomplikowaną drogą, jeśli chcesz po prostu szybko zarabiać, chcesz zacząć. Jeśli nie widzisz w sobie bardzo dużych problemów ze sprzedażą, ale jednak lęk Cię paraliżuje, to możesz przetestować jedną technikę, która nazywa się Rejection Therapy. Na TEDxie jest cały film na ten temat. W skrócie polega na tym, żeby uzyskać w jak najszybszym czasie 100 odmów. Załóżmy, że masz do sprzedania stronę internetową i Twoim celem jest jak najszybciej uzyskać 100 negatywnych odpowiedzi. Czyli dzwonisz: dzień dobry, nazywam się Krzysztof Gonet, chciałbym Panu zaoferować świetną usługę. Nie. Super, masz 1 punkt. Masz 1 punkt i w ten sposób masz dojść do 100. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ od razu zmniejsza napięcie, czyli nie masz takiego myślenia, że kurczę, muszę sprzedać. Tylko odmowa nie jest niczym złym, to jest normalny element procesu. Dzięki temu będzie Ci znacznie łatwiej w późniejszym procesie sprzedaży. Ja przetestowałem to ćwiczenie i w moim przypadku okazało się, że gdy doszedłem do 10 kontaktu, miałem 2 podpisane umowy na stworzenie strony, więc może to być świetna okazja do treningu, ale również pokażesz sobie, że można, że sprzedaż to nie jest coś mitycznego, to po prostu gra liczb. Im więcej wykonujesz prób, tym lepsze będziesz miał wyniki i pokazują to najlepiej telemarketerzy. Jeśli osobie bez doświadczenia da się skrypt i ona tego skryptu się nauczy i będzie go powtarzać dostateczną ilość razy, to będzie miała sprzedaż i nie ma tutaj żadnej magii. Nie musisz mieć talentu ani jakichś niesamowitych umiejętności. Po prostu próbuj, a gwarantuję Ci, że zdobędziesz swojego pierwszego klienta. 4. umiejętność, którą musisz posiąść, to umiejętność prowadzenia działań marketingowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dobrze prowadzone działania sprawią, że klienci będą się do Ciebie sami zgłaszali. Dodatkowo cały proces sprzedaży będzie znacznie łatwiejszy, ponieważ będziesz miał od razu
tutaj taki bufor zaufania. Jeśli prowadzisz firmę od niedawna, nie jesteś widoczny w internecie, klienci nie będą mieli do ciebie zaufania. Jeśli to zmienisz, jeśli będziesz na przykład publikował filmy na YouTubie albo prowadził regularnie bloga lub jakieś media społecznościowe, będzie znacznie łatwiej budować twój autorytet. W moim przypadku, gdy zacząłem prowadzić kanał YouTube, to po pewnym czasie bardzo łatwo rozmawiało mi się z klientem, ponieważ widzieli, że działam od pewnego czasu, że jestem ekspertem, ponieważ mówię o tym, co chcieli osiągnąć i w ten sposób miałem automatycznie bardzo duże zaufanie klientów. Potem wystarczyło im pokazać, że jestem w stanie rozwiązać ich problem i domknąć sprzedaż. Było to znacznie łatwiejsze niż na przykład dzwonienie do firmy telefoniczne i przedzieranie się przez różnych pracowników. Tutaj w przypadku, gdy masz dobrze rozbudowany marketing, twoje zadanie polega na obsłudze właśnie wiadomości przychodzących i domykaniu sprzedaży, co jest znacznie prostsze i przyjemniejsze. O marketingu porozmawiamy jeszcze w tym filmie. Teraz przejdźmy do 5. punktu, czyli delegowanie. Jest to niezmiernie istotne, żebyś nauczył się, jak delegować zadania, ponieważ każdy chce mieć przerwę. Czasami zdarza się sytuacja, że być może chciałbyś pojechać na wakacje, być może chciałbyś trochę zwolnić i wtedy przydają się podwykonawcy lub pracownicy. Nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, to warto korzystać z pomocy podwykonawców, na przykład wirtualnej asystentki, która pomoże Ci w prowadzeniu mediów społecznościowych lub w obsłudze bieżących klientów. Możesz jej zlecać również drobniejsze prace nad stroną. Możesz zatrudniać podwykonawców do realizacji części projektów, których nie chcesz robić i w ten sposób będziesz mógł brać na siebie większe projekty, lepiej płatne. Nawet jeśli delegowanie wydaje Ci się bardzo odległym tematem, to warto ćwiczyć je nawet na małych zadaniach, ponieważ ta wiedza na pewno zaprocentuje i sam uczę się tego każdego dnia, ponieważ dzięki temu, że korzystamy z potencjału innych, możemy osiągnąć więcej. Gdzie szukać informacji o tym wszystkim? Przede wszystkim możesz skorzystać z płatnych kursów online, które są ułożone w pewną strukturę, dzięki czemu oszczędzisz dużo czasu na poszukiwaniu informacji. Drugi sposób to zatrudnienie się w agencji marketingowej. Jest to bardzo trudne, sam próbowałem tak zacząć, niestety się nie udało, żadna agencja nie chciała mnie przyjąć i musiałem wytyczać sobie własne ścieżki, ale jeśli masz taką możliwość, to rozpoczęcie zawodu w branży, w której chcesz działać, jest zawsze dobrym pomysłem, ponieważ będziesz mógł nauczyć się branży od wewnątrz i poznasz najlepsze praktyki, potem będziesz mógł je przełożyć na swoje działania. Jeśli nie ma opcji zatrudnienia, no to możesz poszukać mentora, który w zamian za jakąś opłatę lub za wymianę Twojej pracy będzie Cię szkolił i pomagał Ci się rozwijać. Znalezienie mentora nie jest prostym zadaniem, ale pozwoli Ci znacznie przyspieszyć cały proces. Trzeci sposób to korzystanie z bezpłatnych materiałów filmowych, na przykład na moim kanale YouTube, czy też na innych kanałach i zebranie tej wiedzy w całość. Niestety jest to dość czasochłonne, bo często pewne rzeczy są niedopowiedziane, pewne rzeczy nie są kompletne, dlatego nie jest to najlepsze źródło wiedzy, ale jeśli na ten moment nie chcesz wydawać pieniędzy, no to bezpłatne materiały też są ok. No i ostatni element to praktyka, czyli rozwiązywanie problemów klientów, tworzenie stron, świadczenie usług i nauka podczas tego procesu. Tutaj odniosę się jeszcze do badania LH. W ankiecie zadano pytanie, co najbardziej przyczyniło się do rozwoju wiedzy i umiejętności i większość ankietowanych właśnie stawia na naukę na własnych błędach. I kolejna ważna informacja, która wynika z tego wykresu jest taka, że wykształcenie wyższe nie jest wymagane, żeby osiągnąć sukces w branży. Wszystkiego można nauczyć się samodzielnie, krok po kroku i korzystając z metod, o których powiedziałem Ci wcześniej. Ważna uwaga, pamiętaj, żeby zacząć proces nauki, stworzenia stron przed tym, jak założysz firmę, przed rozpoczęciem swojej działalności. Dzięki temu będzie Ci znacznie łatwiej, gdy będziesz miał już pewien bagaż doświadczeń oraz pewne elementy przećwiczone, chociażby będziesz miał swoją stronę internetową lub zaczniesz prowadzić media społecznościowe. Do tego nie potrzebujesz mieć firmy, wystarczy Ci domena, hosting i możesz zacząć się promować, a gdy pozyskasz pierwszego klienta, wtedy pomyślisz o sposobie rozliczenia swojej usługi. Czwarty ważny punkt, o którym nieco powiedziałem Wam wcześniej, to marketing i marka osobista. Teraz czas na poprawę Twojego wizerunku w internecie w 3 krokach. Na początku zrób czyszczenie Twoich mediów społecznościowych, usuń wszystkie elementy, które nie są związane z tym, co robisz, są w jakiś sposób
zaburzają Twój wizerunek, czy stawiają Cię w nieciekawym świetle. Wszystkie elementy kontrowersyjne, warto z nich zrezygnować. Miałem taką historię, że podczas podpisywania dużego kontraktu mój klient przejrzał wszystkie moje filmy na YouTubie oraz wszystkie posty, jakie dodałem w ciągu ostatnich lat na Facebooka, żeby zweryfikować, czy jestem dobrą osobą do współpracy. Więc jeśli nawet zapomniałeś o jakichś dziwnych sytuacjach z Twojej przyszłości, warto zrobić sobie porządek, pousuwać wszystkie posty, które nie budują Twojej marki, które nie są związane z tym, co robisz. Ja traktuję stronę na Facebooku, jak i profil prywatny jako jedno. Ma to służyć mojemu wzrostowi zawodowemu. Jeśli chcę załatwiać jakieś prywatne tematy, to robię to w innych miejscach, dlatego zachęcam Cię do takiego podejścia, bo pamiętaj, że klient może mieć styczność z Tobą wszędzie. Dodatkowo zadbaj o spójny przekaz, czyli napisz w Twoich mediach społecznościowych, w opisie Twoich profili, czym się zajmujesz, komu pomagasz i mamy tu przykład. Pomagam trenerom personalnym tworzyć nowoczesne i funkcjonalne strony internetowe, które zwiększają ich widoczność online i przyciągają więcej klientów. Możesz przygotować różne warianty, krótsze, dłuższe, w zależności od tego, gdzie będzie ten komunikat umieszczony. Najważniejszy jest przekaz, czyli komu pomagasz i w czym, i właśnie w ten sposób możesz stworzyć swój opis. Trzeci punkt, stwórz portfolio i zbieraj pozytywne opinie klientów. I tutaj możesz wykorzystać swoją stronę internetową, na której będziesz miał opisy case study z wykonanych stron, będziesz miał zrzuty ekranu i opisane to, w jaki sposób rozwiązałeś problem klienta dzięki właśnie Twojej usłudze. Dodatkowo możesz tam umieszczać opinie. Te opinie możesz zbierać w formie maili, w formie właśnie wpisów na media społecznościowe i robić zrzuty ekranu. Dodatkowo warto jest włączyć sobie wizytówkę Google, na której będziesz zbierał opinie, ale jest to bardzo ważne, musisz te opinie aktywnie zbierać, czyli po każdym wykonaniu usługi prosić klienta o wystawienie pozytywnej opinii i przypomnieć mu kilka razy, jeśli tego nie zrobi. Jest to bardzo ważne i na początku traktuj te opinie jak złoto. Możesz nawet zaoferować jakiś bonus klientowi za to, że wystawi Ci opinię, jakiś właśnie mikrousługę, ale na początku jest to bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Ankietowani w badaniu RH wskazali, że pozyskują klientów głównie z polecenia, więc ten marketing poleceń jest bardzo istotny. Wymienili również kilka innych miejsc, w których można pozyskiwać klientów, takich jak właśnie grupy na Facebooku, portale z ogłoszeniami, płatne reklamy, YouTube, TikTok, Instagram. To są również media, w których możesz spokojnie pozyskiwać klientów. Nie ma tutaj jeszcze LinkedIna, który jest również bardzo dobrym medium biznesowym. Wybierz medium, w którym będziesz działać pod Twojego klienta docelowego. Bardzo ważny element, który wiąże się z marketingiem, to określenie swojej niszy rynkowej. Cóż to takiego? To zawężony obszar rynku, do którego będziesz kierował swoją propozycję wartości, swoje usługi. I na czym polega to zawężenie? Pokażę Ci kilka przykładów. Powinieneś kierować swoje usługi do określonej grupy docelowej, czyli na przykład do dentystów, którzy chcą wypromować swoje usługi dentystyczne na rynku, albo możesz na przykład kierować usługi do księgowych, albo do autorów książek, do wydawców, do sprzedawców jakichś antycznych dzieł. Jak widzisz, tych nisz jest sporo. Możesz na przykład tworzyć stronę dla trenerów personalnych i na tym przykładzie się skupimy. Ważne jest to, żebyś kierował tą ofertę do określonej grupy odbiorców. Dlaczego tak? Ponieważ będzie Ci łatwiej, po pierwsze, pozyskać klienta, komunikować się w Twoich wszystkich mediach społecznościowych, ponieważ będziesz wiedział, do kogo mówisz. Będziesz mówił do trenerów personalnych, do określonej grupy, która ma podobne problemy i wyzwania. I właśnie dlatego na początku określ, z kim chcesz współpracować. Jak znaleźć tą idealną niszę? Nie ma jednej metody, ale najprostszy sposób jest taki, żebyś zastanowił się, jaką branżę już znasz, o jakiej branży już możesz coś powiedzieć. Dzięki temu, że masz już wiedzę wyniesioną z wcześniejszych doświadczeń, będziesz mógł szybciej odpowiadać na problemy klienta, będziesz znał również język, jakim posługuje się klient i będzie łatwiej Ci się z nim komunikować. Więc jeśli masz taką branżę, no to super. Jeśli nie masz i dopiero zaczynasz wejście na rynek pracy i rozglądanie się za tym, co chcesz robić, to potestuj. Zastanów się, do jakiej branży jest Ci najbliżej, z jakimi ludźmi lubisz spędzać czas. Zastanów się, czy są tam pieniądze i czy możesz w jakiś sposób się wyróżnić, a następnie zacznij działać.
Załóżmy, że określiłeś sobie, że Twoją niszą będą trenerzy personalni i chcesz robić dla nich strony, ale może nie tylko, bo na początek możesz zadać pytanie, czego potrzebuje moja grupa, czego potrzebuje ten trener. No i tutaj odpowiedzi mogą być różne. Zazwyczaj będzie to coś takiego, więcej klientów, chcę budować wizerunek, no i być może chcę sprzedawać swoje produkty cyfrowe w formie planów, czy też właśnie różnego rodzaju e-booków z dietami. Są to najczęstsze właśnie wyzwania tej grupy i możesz dać mu odpowiedź, dać mu rozwiązanie swojego problemu, czyli stworzyć stronę, stworzyć sklep, która będzie realizować jego potrzeby. I gdzie taki trener spędza czas? No i tutaj możesz sobie zadać to pytanie, posprawdzać. Zazwyczaj są to grupy tematyczne, Instagram, YouTube, TikTok, blogi tematyczne, czyli miejsca, w których właśnie są aktywni ludzie. Jeśli będzie to biznes, być może trzeba będzie pójść bardziej w LinkedIn. Zastanów się, gdzie jest Twoja grupa docelowa, gdzie spędza najwięcej czasu i zacznij się tam udzielać w różnych formach. Udzielaj się na grupie, twórz treści edukacyjne i możesz również wykupić płatną reklamę, która będzie skierowana na konkretną grupę odbiorczą. Możesz tą reklamę włączyć lokalnie, na przykład tylko na Warszawę, tylko na Katowice. Wtedy koszty reklamy będą niższe. Twoje zadanie jest takie, wybierz jedno główne medium do komunikacji. Tutaj znowu mówię jedno, ponieważ sam wpadłem w taką pułapkę, że zacząłem działać na blogu, na YouTubie, prowadzić fanpage'a, Instagrama i generalnie nie wyszło z tego nic dobrego. Dopóki działałem wszędzie, no to efekty były bardzo mierne. Gdy skupiłem się na YouTubie, na jednym kanale, od tego momentu wszystko poszybowało w górę i dopiero gdy stworzyłem sobie taki rytuał regularnego dodawania filmów, dopiero wtedy przeszedłem na kolejne media i powolutku rozwijam sobie właśnie różne sposoby komunikacji z klientem, ale na początku zacznij sobie od jednego miejsca. Następnie, gdy masz to miejsce, zacznij tworzyć tam regularne treści. Wyznacz sobie swój rytm publikacji, które będziesz w stanie utrzymać. W przypadku filmów, naturalnie jest to treść, która jest bardziej angażująca, więc może być ich mniej. Jeśli działasz na mediach społecznościowych, no to postaraj się, żeby to było przynajmniej te 2-3 komunikaty w tygodniu. Mogą to być relacje, wpisy na Facebooka, jakieś zdjęcia. Form jest bardzo dużo, ale ważne, żebyś zaczął być aktywny i kojarzony z tematem tworzenia stron internetowych lub świadczenia innego rodzaju usług. Gdy ty realizujesz ten cel, będziesz działał przynajmniej przez 90 dni regularnie, no to możesz pokusić się o kolejne medium, ale tylko i wyłącznie wtedy, gdy będziesz miał na to przestrzeń czasową i będziesz na to gotowy. Bo możesz wpaść w taką pułapkę, że będziesz cały czas robił marketing, a zapomnisz o sprzedaży i udoskonaleniu produktu, więc zrób to z głową i nie poświęcaj żadnego z elementów innemu, żeby zachować względną równowagę, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż, marketing, jak i świadczenie usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób pozyskiwać klientów przez media społecznościowe, a konkretnie przez YouTube'a oraz LinkedIn, to zapisz się na webinar, który odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 19. Gdy jesteś zapisany, przejdź do dalszej części poradnika. Masz już swój cel finansowy, wiesz jakie usługi chcesz świadczyć, dla kogo oraz gdzie znajdziesz swojego potencjalnego klienta. Być może zacząłeś już prowadzić swoje media społecznościowe. Teraz przychodzi ten magiczny czas, gdy klienci zaczynają się do Ciebie zgłaszać albo Ty zaczynasz do nich aktywnie pisać, na przykład w formie wiadomości na Messengerze, przez maile, przez telefon. No i w pewnym momencie będziesz musiał zmierzyć się ze sprzedażą i z pokazaniem, przygotowaniem oferty klientowi. I tutaj ważne pojęcie, które musisz poznać, to brief projektowy. Czyli mówiąc po polsku, jest to przegląd najważniejszych elementów projektu. I taki brief najlepiej przygotować z klientem. Osobiście wysyłałem ankiety, które zawierały różne pytania klientom, żeby odpowiadali mi samodzielnie, ale był to duży błąd, ponieważ większość osób albo robiła to źle, albo nie dostarczała mi nigdy odpowiedzi, no bo musieli naprawdę wypełnić sporo pytań i dużo lepszym sposobem jest to, żebyś umówił się z klientem albo na spotkanie na żywo, albo na spotkanie online i zadawał mu konkretne pytania dotyczące tego projektu. Jaka jest grupa docelowa, kim są Twoi klienci, jakie podstrony chcesz mieć na swoim portalu,
jakie dodatkowe funkcje ma spełniać portal, czy jest coś, na czym zależy Ci najbardziej. Przygotuj listę pytań do klienta i pamiętaj o uważnym słuchaniu, ponieważ często między wierszami klient powie Ci o kolejnych potrzebach, które możesz w przyszłości wykorzystać i zrealizować dla niego kolejne usługi. Jeśli nie wiesz, jak przygotować taki brief projektowy, to pamiętaj, to nie jest żadna tajemna wiedza. Wystarczy, że wejdziesz na ChatGPT i napiszesz do niego: przygotuj pytania do briefu związanego ze stworzeniem strony internetowej, który przedstawię na rozmowie z klientem. Mój klient działa w branży treningu personalnego. No i tutaj mamy właśnie cel strony, treści, wygląd, estetyka, techniczne aspekty. Pamiętaj, żeby mówić takim przyjaznym językiem, który zrozumie Twoja grupa docelowa. Jeśli to są osoby mniej techniczne, to upraszczaj, używaj porównań. Jeśli bardziej techniczne, to i tak upraszczaj i używaj porównań, ponieważ często jest tak, że mamy tą klątwę wiedzy. Wydaje nam się, że wszyscy wiedzą, co to jest SEO, co to jest pozycjonowanie, WordPress, ale tak naprawdę jest garstka osób, która rozumie te pojęcia, dlatego ważne, żebyś wszystko upraszczał. Zamiast mówić o SEO, mów po prostu, że Pani strona będzie wysoko w wynikach wyszukiwania Google, dzięki temu więcej klientów trafi do Pani firmy. Takie proste wytłumaczenie będzie znacznie lepsze niż wchodzenie w szczegóły techniczne. Gdy masz już brief projektowy, no to czas przygotować ofertę. Ofertę pisze tak naprawdę klient, czyli na podstawie rozmowy z klientem, którą najlepiej przeprowadzać w 4 oczy albo online, po prostu przygotowujesz mu to, co Ci powiedział i dopisujesz do tego cenę. Nie ma tutaj jakichś bardzo zaawansowanych elementów. Oferta ma jasno pokazywać, co klient otrzyma w konkretnych kwotach. Na początkowym etapie nie wchodziłbym w jakieś duże szczegóły techniczne dotyczące tworzenia oferty. Możesz porozmawiać o tym z czatem, ale dużo ważniejsze jest przedstawienie tej oferty i tutaj skupiłbym Twoją uwagę. Jeśli przygotujesz wycenę dla klienta, masz już to wszystko rozpisane, na przykład w jakimś PDF-ie, to pamiętaj, żeby skontaktować się z nim i umówić na spotkanie, na przykład online, tak żebyś widział jego reakcję, żebyś zobaczył, jak reaguje na cenę. Jeśli w swojej ofercie wypisałeś na przykład, że cały projekt kosztuje 10 tysięcy złotych, no to podaj tą cenę na rozmowie. Dlaczego tak? Po pierwsze, zobaczysz reakcję klienta i zobaczysz, czy ta kwota jest w ogóle dla niego nie do przyjęcia, czy może jest to element do negocjacji, który trzeba wytłumaczyć klientowi i przedyskutować. Może mieć do Ciebie od razu pytania, a jeśli wyślesz to przez maila, no to co? Maila bardzo łatwo usunąć, powiedzieć nie dziękuję, nie skorzystam, nie dzisiaj, a gdy rozmawiamy na żywo, energia jest zupełnie inna. Można wydobyć z klienta prawdziwe motywy, bo jeśli powiesz, ta usługa jest w cenie 10 tysięcy złotych, tu robisz pauzę i czekasz na odpowiedź klienta. Wielu początkujących, w tym ja, robiło tak, że zaczęła usprawiedliwiać tą cenę, albo się tłumaczyć, albo była niepewna. Patrzysz klientowi w oczy i mówisz, ta usługa kosztuje 9964 zł. I czekasz na reakcję. Patrzysz, co mówi, co robi Twój klient i na tej podstawie idziemy dalej, czyli albo rozmawiamy o pewnych obiekcjach. Zazwyczaj są to takie znane elementy jak to jest za drogo, nie mam takiego budżetu, nie wiedziałem, że to będzie tyle kosztowało, no albo wchodzimy już w bardziej techniczne rzeczy, czy otrzymam to, jaka jest gwarancja i tutaj możesz wyciągać różne argumenty i rozmawiać z klientem o jego potrzebach. Zazwyczaj nie negocjuję ceny. Jeśli klient chce obniżkę, to rezygnujemy z funkcjonalności. Jeśli zaczniesz obniżać cenę bez podania jasnej przyczyny tej obniżki, to automatycznie stracisz wiarygodność u klienta. Bo jeśli klient powie, kurczę, to jest za drogo, możemy coś taniej, a ja powiem, no dobra, to nie 10 tysięcy, tylko 8 tysięcy, no to co? No to znaczy, że albo chciałem go oszukać, bo wycena jest za duża, albo nie znam wartości tego, co robię. Jeśli powiem klientowi, OK, możemy obniżyć cenę o 1500 zł, ale musimy zejść z tej i tej funkcjonalności, ponieważ ona zajmuje mi tyle czasu, albo ponieważ ona jest warta tyle i tyle. I to jest już zupełnie inna rozmowa i w taki sposób zaczynamy negocjacje. Podsumowując, pamiętaj, żeby mówić i przedstawiać ofertę podczas rozmowy. Skuteczność jest znacznie wyższa, sprawdzałem to wielokrotnie.
Oraz pamiętaj, żeby nie obniżać ceny bez podania przyczyny. Jeśli chcesz negocjować z klientem, to schodź z funkcjonalności, a nie z samej ceny, ponieważ dzięki temu będziesz traktowany jako profesjonalista i klient chętniej skorzysta z Twoich usług. Gdy mamy już ofertę, klient powiedział tak, robimy, działamy, kupuję, to czas podpisać umowę. Jest to bardzo częsty błąd, ponieważ wielu ludzi albo podpisuje umowę słowną, czyli po prostu ustala coś w formie rozmowy, co jest wiążące, ale uwaga, pamięć jest zawodna i po jakimś czasie oboje możecie zapomnieć, co ustalaliście. Dlatego znacznie lepszym sposobem jest spisanie umowy. Umowa może być przynajmniej w formie mailowej. To jest takie minimum, żeby wypunktować, jakie są założenia. I faktycznie wykorzystuję tą technikę przy jakichś mniejszych zleceniach, ale gdy mówimy o zleceniu już za kilkanaście tysięcy złotych, zdecydowanie polecam podpisać umowę z klientem. I jak można ją stworzyć? No bo niestety jest to język prawniczy, no i zakładam, że nie jest to coś, co robisz na co dzień. Pokażę Ci 2 niskokosztowe sposoby, które możesz wykorzystać. Pierwszy sposób to skorzystanie z bezpłatnego generatora umów od firmy lh.pl. Jeśli chcesz z niego skorzystać, to link jest w opisie. No i tutaj klikasz sobie wygeneruj umowę, wypełniasz wszystkie niezbędne pola, a następnie klikasz wygeneruj i wyślij umowę i taka umowa zostanie wysłana na Twojego maila. Jest to najlepsze bezpłatne rozwiązanie, jakie znam. Jeśli chcesz, to możesz skorzystać. Osobiście korzystam z innego rozwiązania, które jest już płatne. Korzystam z gotowego wzoru umowy, który jest sprzedawany przez legalny biznes online. Ten wzór został przygotowany specjalnie dla twórców internetowych. Jeśli wykorzystasz mój kod rabatowy, który znajduje się w opisie, to otrzymasz zniżkę. I w tym szablonie będziesz miał właśnie 17 stron konkretnych przepisów prawnych i właśnie najważniejsze informacje, które pomogą Ci zabezpieczyć się prawnie przed różnymi niespodziewanymi sytuacjami. Będziesz miał, bardzo podoba mi się zapis, który mówi o tym, że na przykład jeśli klient zrezygnuje w trakcie projektu, no to masz tam rozpisane etapy projektowe. Zwracasz mu tylko za tą część projektu, która nie została wykonana, a za resztę zatrzymujesz swoje wynagrodzenie za swoją pracę. Bardzo nie lubię wypełniać papierków i przygotowywać umów, ale wierz mi, że zarówno ty, jak i klient będziecie znacznie bardziej zabezpieczeni i każda strona będzie wiedziała, co otrzyma w konkretnej cenie. 5. krok to realizacja i pozyskanie opinii od klienta. Postaraj się, żeby moment przekazania strony internetowej był czymś wyjątkowym, żeby klient poczuł, że otrzymał właśnie stronę internetową. Możesz wysłać mu zdjęcie, jakiś filmik, w którym pogratulujesz mu nowej strony internetowej. Coś ekstra, co go zaskoczy, co nie jest standardem w branży, to sprawi, że zostaniesz zapamiętany, a potem poproś go o opinię, która zostanie umieszczona na przykład na Twojej wizytówce Google lub na stronie internetowej. Zostaje jeszcze jeden dość ważny element, rozliczenie z klientem. I ten punkt zależy od tego, na jakim etapie rozwoju swojej działalności jesteś. Jeśli dopiero zaczynasz, no to warto omówić rodzaje działalności i formę rozliczenia. Przede wszystkim rozwiązania na start to działalność nierejestrowana, która nie wymaga prowadzenia działalności gospodarczej, więc nie płacisz na start dużych opłat. Mamy tam pewne limity, to można sobie sprawdzić w internecie, więc nie będę o tym mówił, ale możesz już w ten sposób rozliczać się z klientem. Na rynku są również dostępne portale, które pośredniczą w transakcjach pomiędzy wykonawcą a klientem. Dzięki temu zapłacisz im dość sporą prowizję, ale jednak będziesz w stanie wystawić im legalną fakturę. One będą takim pośrednikiem, więc to też jest jakieś rozwiązanie. Albo możesz zgłosić się do inkubatorów przedsiębiorczości, i które również jako osobna instytucja będą wystawiać za Ciebie fakturę. I jest to również rozwiązanie, które często jest tańsze od działalności. Jeśli zarabiasz i masz już regularne przychody, no to wtedy działalność gospodarcza albo spółka, z której będziesz potem wypłacał w różne sposoby pieniądze. Dokumentem, który jest bardzo ważny przy rozliczeniach z klientami, jest faktura. Jeśli nigdy jeszcze nie wystawiałeś faktury, to jest to bardzo proste, jeśli masz do tego odpowiednie narzędzia. Ja od lat korzystam z programu fakturownia.pl. Jest to program, w którym w bardzo prosty sposób pozwala wystawiać faktury i można wystawiać te faktury nawet automatycznie. Jeśli masz wyższy pakiet i masz na przykład klientów na administrację, no to można tam ustawić, że co miesiąc system wysyła fakturę do klienta i klient może ją opłacić.
Kod rabatowy do tego narzędzia oraz link znajduje się w opisie tego filmu. Wszystkie linki, które wspominam, to linki afiliacyjne, czyli właśnie partnerskie. Jeśli kupisz te rozwiązanie z mojego polecenia, ja otrzymam prowizję, a Ty możesz tylko zyskać właśnie w formie kodu rabatowego, więc jest to wygrana dla obu stron. Jeśli podoba Ci się ten materiał, chcesz mnie wspierać, no to pamiętaj o kliknięciu w link, wtedy będę miał takie super podziękowanie od Ciebie za materiał, który otrzymujesz tutaj bezpłatnie. Przejdźmy do kolejnego elementu, proces i powtarzalny wzrost, czyli tworzenie procedur i procesów. Jest to bardzo ważne. Jeśli tworzysz jakąś usługę, na przykład stronę, to zapisuj sobie konkretne kroki, które wykonujesz. Często jest tak, że przy kolejnych klientach coś możesz ulepszyć, o czymś zapomniałeś, coś zostało dodane i rozbudowuj sobie taki proces. Może to być po prostu zwyczajna checklista. Ja do tego celu wykorzystuję program Notion i tworzę sobie tutaj różne procedury, które potem przypominają mi o tym, co mam wykonać. Możesz również tworzyć procedury w narzędziach do planowania, na przykład w Todoistie, w Asanie, gotowe szablony i za każdym razem, gdy tworzysz stronę, możesz sobie włączyć taki szablon i te zadania będą Ci przypominać o tym, co masz zrobić. Tutaj mam na przykład taką checklistę związaną z tym, jak wygląda przygotowanie jednego filmu na YouTube, żeby o niczym nie zapomnieć. Kolejne ważne narzędzie, które może Ci pomóc w poukładaniu procesów, to Whimsical, jest bezpłatne i tutaj możesz tworzyć przeróżne procesy w bardzo przyjazny sposób. Mamy tutaj wizualny edytor, który pomoże Ci stworzyć dowolny proces. Na początku swojej pracy bardzo dużo czasu poświęcałem na to, żeby szukać inspiracji na strony dla klientów, na strony sprzedażowe lub konkretnych branż. I Ty również będziesz musiał to zrobić, ale uwaga, od początku stwórz sobie bazę danych z inspiracjami. Dzięki temu będziesz miał już gotową bazę szablonów, które możesz wykorzystać. Może to być właśnie tabela w Notion, w której będziesz zbierał sobie różne linki do stron albo gotowe szablony, na przykład w Elementorze. Dzięki temu będzie Ci dużo łatwiej i szybciej będziesz w stanie przygotować ofertę dla klienta. Przeszliśmy wspólnie przez 7 kroków, które doprowadzą Cię do tego, żebyś mógł zarobić pierwsze pieniądze na usługach świadczonych dla klienta. Pamiętaj jednak, że ten proces wymaga od Ciebie pracy i zaangażowania i niezależnie od tego, ile byś zobaczył poradników, ile książek przeczytał, to praca nadal jest po Twojej stronie. Dlatego właśnie przygotowałem dla Ciebie kilka zadań na start. Przede wszystkim określ swój cel finansowy, do którego będziesz dążył. Jeśli chcesz sobie dorobić do etatu, no to określ, jaką kwotę chcesz dorobić. Jeśli to ma być Twoje główne źródło utrzymania, to sprawdź, jakie masz koszty życiowe, koszty firmowe i określ kwotę, którą musisz zarabiać. Następnie określ swoją niszę, czyli opisz dokładnie w jakimś pliku albo na kartce, komu chcesz pomagać, w jakiej branży chcesz działać, żebyś konkretnie wiedział, do kogo kierujesz swoją usługę, swoją ofertę i komu chcesz pomagać. Gdy już to wiesz, przejdź do trzeciego zadania, czyli wybierz konkretne usługi, które chcesz oferować swoim potencjalnym klientom. Wybierz jedną usługę główną i dwie usługi dodatkowe. Czwarte zadanie. Naucz się rozwiązywać problemy klientów. Jeśli zdecydowałeś się na to, żeby tworzyć strony internetowe dla klientów, które pozwolą im zarabiać więcej, to naucz się tworzyć strony. Dołącz do płatnych kursów, korzystaj z bezpłatnych materiałów, ćwicz i twórz strony. Następnie, gdy stworzysz kilka stron przykładowych, testowych dla siebie, będziesz mógł zacząć tworzyć je dla klientów i uczyć się w trakcie całego procesu. Pamiętaj, że proces nauki nigdy się nie kończy i to, że przeszedłeś kilka kursów stworzenia stron, nic nie znaczy, ponieważ musisz cały czas doskonalić swoje umiejętności i usprawniać różne aspekty prowadzenia biznesu. Nauka jest nieodłącznym elementem zarówno działania w świecie technologii, jak i w ogóle rozwoju biznesu. Kolejne zadanie. Stwórz swoją ofertę. Jeśli kierujesz swoje usługi do trenerów personalnych, to stwórz ofertę, która będzie napisana ich językiem, która będzie odpowiadać na ich problemy, która zaprezentuje to, że znasz się na ich branży i to, że jesteś w stanie im pomóc. Oczywiście prościej powiedzieć niż napisać taką ofertę, ale znowu, dopóki nie spróbujesz, dopóki nie zaczniesz, nie dowiesz się, czy Twoje oferty działają i często na początku swojej drogi tak naprawdę miałem ofertę napisaną na kartce i nie wysyłałem jej klientowi, tylko prezentowałem ją na spotkaniu. Jeśli lubisz rozmawiać, to możesz właśnie wybrać taką formę, a potem wysłać podsumowanie na maila. Gdy masz już ofertę,
czas wyjść do swoich potencjalnych klientów i tutaj magiczna liczba 100. Skontaktuj się ze setką Twoich potencjalnych klientów i przedstaw im swoją ofertę. I tutaj chodzi o to, żebyś po prostu zaczął uczyć się sprzedawać, zaczął mierzyć się z właśnie jakąś odmową, z akceptacją oferty, z różnymi sytuacjami, które wynikają właśnie z kontaktów międzyludzkich. Po prostu zacznij. Na początku nie szukaj jakichś wyrafinowanych technik sprzedaży czy sposobów. Najważniejsza jest Twoja energia i takie przekonanie klienta, że realnie chcesz mu pomóc. Ja właśnie tak zaczynałem, że moim celem było to, jasne, chciałem zarobić, ale chciałem też pomóc klientowi, chciałem stworzyć dla niego jak najlepszą usługę, żeby potem polecał mnie dalej, żeby był z tej usługi zadowolony. I taką właśnie energię przekazywałem na spotkaniu, czyli pokazywałem mu, jak bardzo chcę mu pomóc i jakie ma możliwości, o których być może nie wiedział. Często zdarzyło się tak, że klient po samej rozmowie, po samym spotkaniu dowiadywał się nowych rzeczy, na przykład nowych sposobów na promocję swojej firmy i był mi za to wdzięczny. Strona stawała się potem tylko formalnością, bo widział we mnie osobę, z którą będzie mógł współpracować dalej, widział we mnie eksperta i doradcę, a nie sprzedawcę. Jeśli będziesz w stanie sprawić, że klient zacznie traktować się jako doradcę, a nie jako sprzedawcę, to będzie Ci znacznie łatwiej potem właśnie wejść z nim we współpracę. I tutaj jednym z takich sposobów, które możesz zastosować, możesz zacząć od tego, żeby dać klientowi na początku jakąś wartość. Na przykład audyt jego starej strony internetowej, w którym wskażesz mu, co można poprawić, albo korektę jego tekstów marketingowych, albo jakąś bezpłatną konsultację. Coś bezpłatnego, co nie przestraszy klienta, ale pokaże Ciebie już w lepszym świetle. Klient Cię zobaczy, usłyszy, zobaczy, czy nadajecie na tych samych falach, czy chce z Tobą współpracować i będzie to proste wejście w relację, więc poszukaj takich właśnie elementów, które mogą sprawić, że będziesz mógł wejść w pierwszy kontakt z klientem. Ostatnie zadanie, stwórz swój pierwszy proces. Może to być na przykład proces tworzenia strony internetowej, czyli instalujesz WordPressa, instalujesz motyw, niezbędne wtyczki, konfigurujesz, robisz tłumaczenia itd. I na końcu klient otrzymuje stronę internetową. Takich procesów będziesz potrzebował więcej. Proces sprzedaży, proces kontaktu telefonicznego, proces tworzenia wpisów na media społecznościowe. Im więcej sobie rozpiszesz takich rzeczy, tym będzie Ci potem łatwiej dostarczać powtarzalną usługę klientowi, będzie Ci łatwiej pracować, a w przyszłości być może delegować pracę innym pracownikom. Zadań jest sporo, ale nie obiecywałem, że będzie prosto. Pamiętaj, że to jest proces. Będzie Ci potem znacznie łatwiej i zamiast kontaktować się ze setką klientów, będziesz mógł to zrobić na przykład w formie 20 kontaktów. Albo rozwiniesz swój marketing, swoją markę osobistą do tego stopnia, że to klienci będą zabiegać o to, żebyś znalazł dla nich termin na wykonanie usługi i to również jest możliwe, ale uwaga, te rzeczy nie dzieją się od razu i potrzebujesz czasu na rozwój swojej działalności, niezależnie od skali. Daj sobie czas, mogą to być 2-3 lata, ale postanów, że od tego dnia będziesz przez 2 lata wykonywał pracę, będziesz rozwijał swój marketing, świadczył usługi i zobaczysz, do czego Cię to doprowadzi. Krótkowzroczne patrzenie w biznesie jest bardzo zabójcze, zabija entuzjazm, porównywanie się do innych również jest niebezpieczne. Pracuj w swoim tempie, ale pracuj i rób to regularnie, a wyniki przyjdą, a jeśli nie przyjdą, to znaczy, że coś robisz źle, musisz cofnąć się krok do tyłu i odrabiać kolejne lekcje, uczyć się i próbować jeszcze raz. To jest cała magia przedsiębiorczej przygody. Ja nie wybrałbym innej ścieżki życia, ponieważ jest to niesamowite, że ciągle można odkrywać nowe rzeczy, kontaktować się ze wspaniałymi ludźmi i właśnie realizować po drodze swoje marzenia. Jeśli chciałbyś otrzymać ode mnie Excela, o którym rozmawiałem w tym filmie, oraz listę moich narzędzi, których używam do tworzenia stron, do rozwoju biznesu online, to w opisie tego filmu znajdziesz link do zapisu na newsletter, który umożliwi Ci dostęp do tych narzędzi. Potem będziesz otrzymywał ode mnie różne ciekawe, wartościowe informacje oraz informacje na temat zapisów na webinary, na wydarzenia, o promocjach i ciekawych narzędziach, które możesz wykorzystać w swoim biznesie. Jeśli masz jakieś konkretne pytanie dotyczące tego poradnika, jeśli coś było niejasne albo wymaga głębszego wyjaśnienia, to po prostu napisz mi komentarz.
Jestem świadomy, że podczas godzinnego filmu nie jestem w stanie wyczerpać tematu, dlatego jeśli coś Cię jeszcze zastanawia, chciałbyś dowiedzieć się więcej, to pisz w komentarzach. Gdy tych komentarzy uzbiera się więcej, to przygotuję kolejny materiał na temat, który będzie Was interesował. Dziękuję Ci za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.